Cześć, w tym materiale przedstawię Ci, jak w 6 krokach skutecznie negocjować umowę najmu mieszkania. Jeśli planujesz w najbliższym czasie wybrać się na rozmowę w sprawie najmu mieszkania bądź pokoju, ten film jest właśnie dla Ciebie. Dlatego zostań do końca i dowiedz się, jak płacić mniej niż inni. Krok pierwszy. Zrób dobre pierwsze wrażenie. Ubierz się i zachowuj się tak, jakbyś walczył o prawo do zamieszkania w tym lokalu na stałe. Ubierzesz się niechlujnie, to wynajmujący uzna Cię za nieodpowiednią osobę do mieszkania w jego lokalu. Jak będziesz krytykował wszystko od góry do dołu, to zostaniesz uznany za marudę. Ubierz się i wyglądaj przyzwoicie. Jak przyjdziesz na spotkanie w wyciągniętej koszulce i dziurawych dżinsach, to wynajmujący pomyśli, że nie będzie stać Cię na czynsz. I pamiętaj, że wynajmujący są skłonni iść na ustępstwa wobec lokatorów, którzy nie będą im sprawiać kłopotów. Krok drugi. Spójrz oczami drugiej osoby. Patrząc z pozycji wynajmującego, niższy czynsz jest korzystny dla Ciebie jako najemcy, ale nie dla niego jako wynajmującego. Jeśli inni lokatorzy dowiedzą się, że ktoś wynajmuje mieszkanie taniej niż oni, również zażądają obniżenia ceny. Dlatego trzeba użyć argumentów, aby obie strony czuły, że są wygranymi w tych negocjacjach. Tak więc zdecydowanie lepszym wariantem od negocjowania ceny jest negocjowanie doposażenia lokalu, które daje obustronne korzyści. Wynajmujący podnosi tym wartość swojej nieruchomości, a Ty będziesz cieszył się wyższym standardem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Tym samym obie strony wygrywają. Krok trzeci. Wszystko jest do negocjacji. Gotowe formularze najmu lokali to standard wynajmujących i firm pośredniczących w handlu nieruchomościami. Korzystają oni z jednego formularza umowy i próbują tym bez powodzenia łączyć interesy zarówno właścicieli, jak i ich najemców. To, że zostanie Ci przedstawiony taki standardowy formularz, wcale nie oznacza, że masz go z miejsca akceptować. Standard obowiązuje tylko tych, którzy chcą go przestrzegać i w każdym przypadku jest do negocjacji. Dlatego jeśli w formularzu umowy pojawi się coś, na co się nie godzisz, zawsze możesz to wykreślić. Krok czwarty. Przedłużenie umowy. Podczas zawierania umowy należy przemyśleć warunki ewentualnego przedłużania umowy najmu. Istotne jest zwłaszcza, gdy ceny na rynku mieszkań są niskie. Jeśli wynajmujący spodziewa się wzrostu cen w przyszłości, to zapewne zaproponuje Ci możliwość przedłużenia według stawki, jaka będzie obowiązywać w przyszłości. Natomiast Ty, jako najemca, zechcesz, aby umowa została przedłużona według stawki obowiązującej obecnie. Pewnie myślisz, co jeśli wynajmujący nie zgodzi się na takie rozwiązanie? Już śpieszę z odpowiedzią. Zaproponuj mu w takim razie, żeby podzielił się z Tobą korzyścią wynikającą z odnowienia umowy według stawek, które będą obowiązywać w przyszłości. Jeśli dojdzie do przedłużenia umowy, nie będzie musiał płacić prowizji pośrednikom za znalezienie nowego najemcy. Poza tym ma pewność, że lokal ani dnia nie będzie stał pusty. Nie będzie musiał również na nowo negocjować ustępstw, jakie to zwykle bywa przy zmianie najemcy. Co więcej, nie będzie musiał odnawiać ani wyposażać mieszkania pod kątem potrzeb nowego najemcy. Postaraj się wynegocjować, aby przyszła cena była pomniejszona o prowizję dla pośrednika, a także średni koszt remontów, jaki trzeba wykonać na życzenie nowego najemcy. Krok piąty. Zostaw sobie otwartą furtkę. Warto negocjować krótki okres wypowiedzenia umowy najmu mieszkania. Od wynajmującego możesz zażądać prawa do
miesięcznego okresu wypowiedzenia, np. pod warunkiem uiszczenia kary umownej w wysokości miesięcznego czynszu, standardowego 3-miesięcznego wypowiedzenia oraz możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, np. jeśli stracisz pracę, dostaniesz pracę w innym mieście, staniesz się niepełnosprawny, bądź twoja firma zbankrutuje i tym podobne. Krok 6. Najcenniejsze słowo jest na piśmie. Pośrednicy na rynku nieruchomości się zmieniają. Budynki i lokale są przejmowane przez nowych właścicieli, a wspomnienia się zacierają. Jeśli wynajmujący zobowiązał się do czegoś, np. do naprawy ściany, wymiany drzwi, pralki, lodówki, czy dostarczenia czegokolwiek, lepiej miej to na piśmie. Dziękuję, że zostałeś do końca. Mam nadzieję, że przedstawiona w tym materiale wiedza jest dla Ciebie wartościowa. Daj znać, który z przedstawionych kroków najbardziej przypadł Ci do gustu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!